SG to najbrzydsza gitara elektryczna na świecie. One eternity later. No tak, muszę się przyznać do tego, że od kilku lat właśnie tak wypowiadałem się na gitary właśnie typu SG lub tak jak ktoś pytał mnie, które gitary są dla mnie najbrzydsze i tak dalej. I tak było i dlatego używam czasu przeszłego, ponieważ coś się zmieniło. I teraz czas na rachunek sumienia. Otóż w ubiegłym tygodniu zobaczyłem gitarę SG, która mi się spodobała. I o tej gitarze będzie właśnie ten materiał, ponieważ nigdy nie mów nigdy, właśnie się w tym momencie wydarzyło. Zapraszam Was serdecznie. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zaczynamy. Słuchajcie, nie wiem w jakiej kolejności mi się uda opublikować poszczególne materiały, ponieważ materiał, tą relację z Poland Rocka, na której byliśmy z Xantypem, gdzie prowadziliśmy warsztaty, musi zostać oficjalnie zautoryzowana, bo tam są dość restrykcyjne te tematy i nie wiem, co będzie pierwsze, czy to, czy będzie tamto. Natomiast to wszystko jest ze sobą powiązane. Tam prowadziliśmy taki wykład, warsztat, rozmawialiśmy z Wami, no to wszystko będziecie mogli sobie obejrzeć, tam jakieś zdjęcia oczywiście, ewentualnie mogę Wam w tym momencie wrzucić. Natomiast tam właśnie, słuchajcie, zobaczyłem gitarę typu SG, która, jak ją zobaczyłem, to stwierdziłem, Jezu, jak ona jest piękna. Sam się sobie zdziwiłem. Jedna rzecz w tej gitarze spowodowała, że właśnie tak o niej pomyślałem. I mam tą gitarę ze sobą. Po prostu musiałem ją zdobyć. Jest tutaj ze mną. Tu przypomnę, że wtedy bardzo nam pomogła firma Arrow, która dostarczyła wszystkie te gitary, które mieliśmy podczas tego wykładu. Więc tak naprawdę jest to SG właśnie od Arrow. I zobaczcie, jakie ono jest piękne. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Tadam! No, nie mówcie mi, że to nie wygląda kozacko. Zobaczcie, no jak ja zobaczyłem ten przepiękny mangowy kolor. Moje córki wczoraj powiedziały, że ja wygląda jak mango. Aczkolwiek w oryginale ten kolor nazywa się banana jak? Banana custard. No, wiecie, ogólnie uwielbiam takie jaskrawe kolory. Czerwone, niebieskie, zielone, różowe. No ale jak zobaczyłem tą żółciutką, nie wiem, kaczuszkę tego bananka, no to po prostu sztosik, absolutny sztosik. Mówię, nie, no po prostu muszę tą gitarę mieć i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mi się podoba. Teraz zobaczcie, jak kolor po prostu potrafi zmienić cokolwiek. No, wiecie, to ja tak zawsze sobie pół żartem, pół serio mówię. Po prostu mi się gitary typu SG nie podobają i tyle. Kiedyś mi się Telecastery nie podobały. Odkąd trafiłem na tego Performera, no to uważam, że jest fantastyczną gitarą. No ale do wszystkiego trzeba dojrzeć. Wiecie, ludzie się zmieniają. Może za 20 lat będę nagrywał materiały, gdzie będę mówił, że straty są po prostu bo już nimi żygam, bo ile tych stratów można mieć. Ale no, konkretnie, materiał w tym momencie będzie o tej gitarze, ponieważ i to naprawdę możecie powiedzieć, że to jest strasznie płytkie, ale mam to gdzieś. Wszystko zawdzięcza ta gitara temu żółtemu kolorowi. One oczywiście są też produkowane w innych kolorach. Jest ta taka typowa wiśnióweczka. No jest dokładnie ta, prawda? To się nazywa Arrow Twin Cut. Nie Double Cut, tylko Twin Cut. I jest też taka wersja oczywiście szatańska, czyli czarna. O, proszę bardzo. Więc jakbym zobaczył te gitary, to bym na pewno zlał temat. No ale jak zobaczyłem tą żółtą, mówię, nie no. Zobaczcie, taka błahostka, jeden czynnik, a jak po prostu zmienia percepcję. Co do samych gitar
Arrow, no to już tam jakieś akustyczki oczywiście na kanale były. Arrow jest to polska marka. Oczywiście produkująca swoje gitary w Azji, w Chinach, prawda? Natomiast teoretycznie jest to marka polska. Mamy własnego dystrybutora na to i gdzieś tam te gitary, coraz to nowsze modele pokazują. No to jest gitara, jak widzimy, wzorowana na SG, więc mamy tu wszystko tak jak powinno. 2 humbuckerki, mostek typu Tunematic, przełącznik trójpozycyjny, głośność ton do każdego z tych z przetworniczków. Tutaj ciekawym tematem jest to, że mamy podstrunicę z palisandru. Co prawda jest ten palisander dość jasny. Tak bardziej mi wawrzynowato wygląda niż palisandrowato, ale z różnego kawałku drewna się to może zdarzyć, więc tak też to może być. No tak to gitara jest wykonana oczywiście z mahoniu, korpus z mahoniu, gryf z mahoniu, ale no nawet ten gryf od drugiej strony jest żółciutki, no po prostu. I teraz sobie skojarzyłem, mam taką miniaturę z tego, z Vincenta, gdzie zrobiłem na żółto, żeby nie było widać jakie to gitara i to prawie, że wygląda tak samo. Porównajcie sobie. No dobra, taka głupia dygresja. Tak to poza tym, no to co? Mamy tutaj binding, mamy tutaj te takie trapeziki, może niekoniecznie trapeziki jako markery progów. Cóż tutaj jeszcze mądrego Wam mogę powiedzieć z tej specyfikacji? Za dużo w sumie to nie napisali. Nawet nie napisali jaki jest radius. Ale no szczelam, że nie będzie to 9,5, tylko typu 12. Może potem zmierzę to, ewentualnie Wam dam. Jeśli chodzi o estetykę wykonania, no to w porównaniu do gitary, którą ostatnio Wam prezentowałem za 6,5 klocka LTD, to jest w ogóle mistrzostwo świata. A jest to gitara za niecałe 900 zł, jakoś tak, coś tego typu. Więc fajnie, za taką kwotę naprawdę fajnie to zrobione. Co prawda nie jest to wykończenie perfekcyjne. Pamiętajmy, tutaj gadamy o tym instrumencie takim entry level, więc tam powiedzmy jakieś niedociągnięcia w tym bindingu gdzieś tam się zdarzyć mogą. Natomiast całościowo, jak bierzemy pod uwagę to naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. No klucze wiadomo, po 3+3. Teraz jakbym Wam chciał... Gdzie moja przyjaciółka? Gryfik nie jest gruby. Idę zobaczyć, czy jest gdzieś przyjaciółka. Przyjaciółka, suwmiarka. W ogóle to dzisiaj miałem dylemat moralny pod tytułem sprzątać w studio, czy nagrywać materiał. I oczywiście wybrałem to drugie. Jest tutaj taki syf, że nawet nie zdajecie sobie sprawy. Po prostu nie idzie wejść. Jak to wideo osiągnie, nie wiem, w ciągu 48 godzin 5000 wyświetleń i będzie, nie wiem, 200 łapek do góry, tak? Dobrze ja mówię? 200? Czy więcej? 200 łapek do góry, to Wam pokażę zdjęcie, jak to studio w tym momencie wygląda w poście. Zrobię to zdjęcie i zobaczymy. No, 5000 to przegiąłem. 3000 starczy. Szukam suwmiarki. Teraz zobaczymy, co moja ręka powie. Moja ręka mówi, że na pierwszym progu jest 22,7. O, pomyliłem się. 21,9. 21,9, więc fajnie, cienko. Ja lubię tak. U góry 24,7. Czyli też fajnie. Mogę Wam od razu powiedzieć, ile te gitary ważą, a że mam 3 sztuki, to będzie fajne porównanie. W zależności od tego, która ile waży. Ta waży jakieś 300. Czerwona będzie ważyła chyba ciut więcej. A jednak nie. 3. Ale czarna będzie cięższa, bo to już czuję. No 3300, więc zobaczcie, na przestrzeni 3 sztuk mamy powiedzmy 10% różnicę, jeśli chodzi o wagę. Nie no, biorę tą żółtą, że ona jest najładniejsza. Także słuchajcie, to co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Podłączam kabelek i kilka przykładów
na niej zagram. O, przy okazji znalazłem długopisik idealnie pasujący do niej. Gra to? Gra. Jestem na Laneju i RT Studio. Czy mnie w miarę widać? Muszę, wiecie, przestawię trochę. No dobra, w sumie to nie stroiłem jej jakoś zbytnio, więc mam nadzieję, że ogarniemy. Chyba za słaby sygnał, nie? No i co wy na to? To już przewalam. A może nie przewalam? Spoczko. Zobaczymy, jak na przesterze to gada. Wiecie, w takich gitarach to kolor robi robotę. Nie no, spoczko. Dobra, ale trzeba włączyć leada. Dobra, i jedziemy z przesterem. Ale bym przedereczko na scenie z tą gitarą wyglądał, nie? Że też się nikt nie znalazł jeszcze z gitarzystów. Patrzcie, były różowe, zielone straty, a jakby ktoś grał koncerty na żółtym SG, to powinien być po prostu najbardziej znanym gitarzystą na świecie, nie? Nie no, bardzo fajne.
Ale tam nie umiem tappingu za bardzo. Może nie na tym przesterze. No dobra. Ale tak gram na tej, żeby nie było smutno tamtym. Niech też sobie coś zagrają. Jak się bierze czerwoną, to trzeba zagrać oczywiście. Nie. Albo... A jak czarną? A jak czarną? No ale mi i tak najprzyjemniej się gra na tej. Mimo, że i tak byście mi zamknęli oczy, to bym pewnie nie trafił, która jest która. Ale no, jak jeszcze się gra i się gra fajnie i jeszcze jak się patrzy na to, na czym się gra, to jest samo szczęście. Nie znam za dużo riffów na tych przystawkach, wiecie. Co też mi o to chodzi? Trochę mi strój odleciał. O nie, zaraz mi bateria padnie. No słuchajcie, już nie będę tutaj przedłużał, bo to jest tego typu materiał, że ja się jaram tą gitarą i bym mógł pitolić i pitolić. A jak pitolę, to mi się percepcja wyłącza i czasami naprawdę pitolę w tym pitoleniu. Słuchajcie, tak to wygląda. Bardzo się cieszę, że miałem okazję poznać te gitary. Gitarki są, jak widzicie, przyjemne, nie są drogie, bo te 900 zł niecałe to jest, uważam, fantastyczna cena. No, także jak ktoś sobie chce kupić SG, a może ktoś inny przekona się z takiego koloru na takie. No, dla mnie to jest sztos. Moim zdaniem te gitary powinny się wyprzedać po prostu na pniu wszystkie. Ale to jest moje zdanie. Może ktoś inny spojrzy na żółtą gitarę i powie, co za bzdura. Pamiętajcie, jak Fender wprowadzał Custom Colors, to marketingowcy też się oparli za głowę, mówiąc, kto by chciał kupić czerwonego Strata, nie? Ale no, jak się okazało, było to popularne. Także niemniej jednak to by było na tyle w tym materiale. Przyznam wam się, że jeszcze jeden na pewno materiał z gitarami Arrow będzie, bo przygotowuję taki materiał właśnie o tych 4 podstawowych typach gitar od Arrow, ale nie mogłem się powstrzymać i nie mam jeszcze tych wszystkich 4 i musiałem wam o tych SG-kach nagrać ten materiał. Po prostu musiałem wam tego żółtego pokazać, no bo jest przefantastyczny. Znaczy, teraz zaczynam te lubić, więc ogólnie bardzo niebezpieczna rzecz się stała. Mam nadzieję, że się powstrzymam i się skończy na tym żółtym tylko. No, także słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, który według was kolor jest najfajniejszy. Żółty, ten wiśnióweczka czy czarny. Jakby zrobili
pół żółtej, pół czarnej i taka typowa już pszczoła. O, to by był czad dopiero. No nic, także dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję patronom kanału za wsparcie, za to, że jesteście, że mi pomagacie. Dziękuję za każdą łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Myślę, że część tych przyjaciółek zostanie ze mną, także możecie zajrzeć sobie w linkach w opisie, czy na Muzycznych Gratach. Linki do zakupu jakieś też Wam podrzucę. Także tyle w tym temacie. Nie wierzę w to, że to publicznie powiedziałem, ale naprawdę wreszcie jakaś gitara typu SG mi się podoba. I to chyba bardziej się nią zachwycam niż tą gitarą Xantypa, nie? Ale to już... Zobaczcie, jaka to manipulacja. Kolor zrobił robotę. No nic. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fun Studio. Mam tu jeszcze coś?